Cześć wszystkim! Mam do Was pytanie. Jak sądzicie, czy da się narysować fajny rysunek używając tylko jednego koloru? Ale przecież będziesz używać różnych odcieni tego koloru, więc tak nie do końca. Nie, cicho! To będzie później, nie zdradzaj! Cicho. Chciałam wybrać kolor, który lubicie najbardziej, dlatego na Instastory zadałam serię pytań. Wolicie kolor żółty czy pomarańczowy? Pomarańczowy czy czerwony? Czerwony czy różowy? Różowy czy fioletowy? Fioletowy czy niebieski? Niebieski czy morski? Morski czy zielony? Zielony czy żółty? I w końcu okazało się, że lubicie tak samo morski, jak i żółty. Dlatego zadałam pytanie, który z nich wolicie i wybraliście kolor morski. Z tym kolorem jest o tyle problem, że jego rozumienie jest trochę płynne. Płynne, bo morski, nie? Ten kolor ma szerokie spektrum. Czasem zielony może być nazwany morski, a czasem niebieski może być morskim. Spośród wszystkich moich przyborów, jakie posiadam, wybrałam te, które mają albo opakowanie w morskim kolorze, albo zrobiłam kiedyś taki sobie kolor chart w notatniczku, gdzie mam rozpisane wszystkie kolory i wiem, który z nich ma chociaż trochę przybliżony kolor do morskiego. Następnie wszystkie te rzeczy zgromadziłam na stole, ubrałam się w mój ukochany turkusowy sweterek i wyjęłam mój szkicownik, link do niego macie w opisie filmu, i zrobię w nim rozpiskę tych wszystkich rzeczy. Po co? Aby łatwiej ocenić, jaki konkretny odcień mają te przybory, żeby potem nie zepsuć obrazka i po prostu użyć odpowiedniego narzędzia. Jeden cienkopis na przykład mnie oszukał, ponieważ jego skówka wskazywała na to, że może być morski, a jednak jest niebieski. No dobra, jemu też damy szansę. Mamy tutaj farbę akrylową, farby akwarelowe, markery, kredki, cienkopisy i nawet jest taka fajna kolorowa taśma. To będzie czadowe. Według Wikipedii spośród wszystkich tych przyborów tylko jeden, czyli Copic Ciao BG09 ma odcień morski, a cała reszta nie. Ale gdyby się ograniczyć tylko do tego jednego markera, to ten odcinek byłby w petardy nudny. Patrzajcie, nawet papier, którego użyję, ma morską okładkę. Jestem mega podekscytowana, ale jednocześnie też trochę przerażona, bo może to wyjść ciekawie i imponująco, ale jeżeli wszystkie kolory zleją się z sobą, to będzie bardzo brzydko. Nie wiem, czego mam oczekiwać. Aha, i uprzedzam, że pomimo tego, że używam koloru morskiego, to na obrazku nie pojawi się nawet jedna kropla wody. Nie będę szła na łatwiznę i robiła morza. Nie! Będzie zupełnie inny pomysł. Żadnej łatwizny! Nie! Moim pomysłem jest cyberprzestrzeń, w której są uwięzione potwory i ich zadaniem jest doręczenie e-maili i paczek z plikami. Wśród nich jest też taka strażniczka treści, która pilnuje, żeby one dotarły do odpowiednich ludzi, żeby się nie zagubiły po drodze i tak czuwa, żeby te potwory też nie wyszły spod jej kontroli. A wszystkie inne treści, takie jak komentarze albo wpisy na blogach, sobie latają beztrosko w tej przestrzeni przez nikogo niekontrolowane. Ciekawostka. Czy wiecie, jak wyglądało pierwsze 40 minut mojego rysowania? Właściwie ciężko to by było nazwać rysowaniem, ponieważ siedziałam i tempo patrzyłam się w kartkę z rozpisanymi kolorami. Nie miałam zielonego pojęcia, a może nawet morskiego, jak ugryźć ten temat. Kiedy wszystko jest takie podobne, to jest tak trudno zdecydować, od czego zacząć. Na całe szczęście, kiedy już człowiek zacznie, to wszystko idzie jak z płatka. Po lewej stronie będą leżały przybory, których jeszcze nie użyłam, a po ich wykorzystaniu będę przykładała je na prawą stronę, żeby mi się nic nie pomyliło i żebym wiedziała, co na pewno zostało użyte, a co nie. Ten pomysł podejrzałam u youtuberki Draw with Waffles. W ogóle cały ten pomysł pochodzi od niej. Jeżeli jeszcze nie znacie, nie kojarzycie, to na koniec tego filmu wstawię playlistę z jej filmami i gwarantuję Wam, że ona naprawdę Wam się spodoba, bo dziewczyna nie dość, że ma super intonację, tak fajnie głosem potrafi jej się bawić, to jeszcze naprawdę bardzo ciekawie mówi. Wracając do mojego obrazu, to zachwyciłam się farbą akrylową i tym efektem błyszczących drobinek,
które ona ma w sobie. Wymieszałam tę farbę z wodą, żeby była mniej gęsta i nie zostawiała takiej grubej warstwy na papierze. I jak zaczęłam malować, to przepadłam. Ja uwielbiam, jak coś się błyszczy, więc w oczach pojawiły mi się takie małe gwiazdeczki i w wyobraźni już wskoczyłam na tę tubkę i popłynęłam do krainy tęczowych lamorożców. A potem dokończyłam malowanie kombinezonu. Oprócz tego, że odkładałam te użyte przybory na prawą stronę, to jeszcze, żeby na pewno na 100% się nie pomylić, to zaznaczałam w szkicowniku ptaszkiem, czy na pewno z tego skorzystałam. Tak. Cieszę się bardzo, że wypróbowałam ten pomysł od Waffles, ponieważ zapomniałam, jak fajne może być łączenie różnych technik i przyborów. Najczęściej jak maluję, to tylko markerami albo tylko kredkami, że generalnie ograniczam się tylko do jednego rodzaju narzędzi. A przecież jak się połączy takie rzeczy, to może wyjść z tego coś naprawdę super! Im dłużej siedziałam nad tą pracą, tym bardziej byłam zajarana jej różnorodnością. No może nie kolorystyczną, bo tutaj różnorodność jest, jej nie ma. To była dobra decyzja, żeby kolorować potworki kredkami, bo dzięki temu, że papier jest taki ziarnisty, to jak nie przyciskałam kredki, to ona zostawiała taki jakby efekt łusek. Jeśli mocniej przycisnę kredkę, to oczywiście wtedy ona zapełni gęściej ten obszar i ja w ten sposób robiłam cienie, dzięki czemu te potworki mają więcej takiej trójwymiarowości. Swoją drogą, czy widzicie tego grubego potworka tam w rogu? On niesie wiadro z pomyjami, ponieważ ktoś napisał bardzo brzydkiego maila. Na zakończenie cienkopisem dorysowuję takie jakby treści, które się wylewają z tych listów i z tych paczek. No i są też takie swobodnie dryfujące sobie w cyberprzestrzeni. To wszystko ma dać taki efekt czegoś ulotnego, bo właśnie w ten sposób ludzie traktują internet, że napiszą coś, ktoś to przeczyta, a potem o tym zapomną, bo będą czytać inne rzeczy. Tylko że tak naprawdę to nie działa w ten sposób. Uważajcie z tym, co piszecie, ponieważ ta ulotność to jest tylko złudzenie. Co raz zostanie wprowadzony do internetu, tam zostanie i nawet nie wiecie, kiedy może zostać ponownie odgrzebane i może się to na Was zemścić. Dlatego właśnie na przewoźników treści wybrałam potwory, ponieważ internet to jest naprawdę groźna sprawa, jeżeli nikt go nie kontroluje. Udało mi się wykorzystać wszystkie przybory, jej! Napiszcie w komentarzach, jak uważacie, czy mi się udało zrobić fajnie ten rysunek, czy może niekoniecznie, dajcie znać. W zeszłym tygodniu prosiłam Was o to, żebyście narysowali jakieś przeciwieństwa. I tutaj są prace, które mi wysyłaliście. Pamiętajcie, że ja dostaję ich zawsze bardzo dużo, nie wiem, około 400, więc nie wszystkie są w stanie zmieścić się do odcinka, ale staram się wybrać jak najbardziej różnorodne i też wrzucić ich jak najwięcej. Ok, do następnego odcinka chciałabym, żebyście wybrali jeden kolor, który lubicie i za pomocą różnych przyborów o tym samym kolorze stworzyli obraz i żebyście wysłali go na olsikowa@gmail.com. Nie zapomnijcie się podpisać, bo to jest super ważne. No, my widzimy się za tydzień w czwartek o 17:45. Trzymajcie się i pa 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 pa!